Skórzany pas to nieodłączny element wielu historycznych strojów. W tym filmie pokażę, jak zrobić proste mosiężne okucia do sprzączki oraz końca pasa, a potem z ich pomocą zrobię gotowy do noszenia pasek. Będzie to prosty pas średniowieczny, cywilny, codziennego użytku, w odróżnieniu od szerokich pasów rycerskich, które często były bogato zdobione i noszone jako jeden z atrybutów stanu rycerskiego. Wykorzystam kupioną, odlewaną sprzączkę mosiężną od Lorifactor, link w opisie, oraz brązowy skórzany pasek o szerokości 2 cm. Do zrobienia okuć użyję blaszki mosiężnej o grubości 1 mm. Zaczynam od zaznaczenia na blasze szerokości mojego pasa i sprzączki, czyli 2 cm. I odcinam ten kawałek z użyciem nożyc do blachy. Blaszkę rozpłaszczam młotkiem. A potem usuwam z jej krawędzi ślady po cięciu nożycami. Moja blacha mosiężna miała naklejoną ochronną folię, więc ją teraz zdejmuję. Na pasku blachy zaznaczam 2 odcinki po 9 cm. Moje gotowe okucia dzięki temu będą mieć długość około 4 cm. Jeżeli chcecie otrzymać okucia o innych wymiarach, to oczywiście długość tych odcinków należy zmienić. Najpierw zrobię trudniejsze okucie, czyli te do sprzączki. Z papieru szykuję sobie wzór do wycięcia w blaszce otworu na język sprzączki. Używając papierowego wzoru, zaznaczam przy obu końcach miejsca do wywiercenia otworów, które ułatwią mi wycięcie środka. Używam wiertła o średnicy 3 mm. Następnie używam przecinaka do metalu oraz młotka, by z grubsza usunąć większość środka. Do tego typu wycinania lepiej położyć swoją blaszkę na czymś twardszym niż drewno, tak jak ja na filmie, gdyż znacznie to ułatwi cięcie. Otwór wykańczam z użyciem pilników. Blaszkę zaginam częściowo na kowadełku, a potem doginam w rękach. Na tym etapie warto sprawdzić, jak sprzączka i okucie pasują do siebie. W moim przypadku blaszka była odrobinę za szeroka, więc musiałem nieco zeszlifować jeden z boków. W przypadku okucia na koniec pasa od razu przystępuję do jego zagięcia.
Należy zwęzić grubość końca skórzanego paska, by okucie lepiej do niego pasowało. Na końcach obu okuć wywiercę po 2 otwory pod nity. Przystępuję do szlifowania okuć. Dla bezpieczeństwa łapię je za pomocą ścisku. Używam papieru ściernego na rzep i szlifierki kątowej, zaczynając od gradacji 120. Następnie przechodzę na 180, a potem od razu do filcowego dysku i zielonej pasty polerskiej. Jeżeli chcecie uzyskać lepsze wykończenie powierzchni, to oczywiście należy przejść przez więcej gradacji papieru ściernego przed polerowaniem. Wiercę otwory pod nity. Będę używał nitów o średnicy trzpienia 3 mm, więc takiego wiertła używam. Są to dość spore nity i do tego typu okuć z powodzeniem można użyć mniejszych, o średnicy trzpienia 2 mm. Okucia umieszczam na pasku i przewiercam skórę przez zrobione wcześniej otwory w metalu. Do nitowania wykorzystuję proste, ale bardzo użyteczne narzędzie. Jest to kawałek stalowego prętu, na którego końcu wywierciłem w powierzchni wgłębienie o średnicy odpowiadającej wielkości główki nitu. Ostatnim etapem jest zrobienie dziurek do zapinania paska. Do tego celu można użyć dziurkacza rewolwerowego. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, którego zakup zdecydowanie polecam. Ja natomiast wykorzystam pojedynczy dziurkacz z młotkiem. Osobiście zdarza mi się stosować oba rozwiązania, ale w przypadku, gdy mam do zrobienia dużo dziurek o tej samej średnicy, to wolę używać tego typu dziurkacza. Do określenia pozycji pierwszej dziurki pasek zakładam na siebie i mniej więcej zaznaczam miejsce. Potem od niego wykonuję kolejnych kilka otworów. Dla ciekawszego efektu wizualnego moje okucie na koniec pasa po zamontowaniu zeszlifowałem na bokach, by nadać mu zwężający się kształt. I oto jest gotowy pasek. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam także do odwiedzenia i polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!